pokażę wam teraz blokowisko. Przyjechałam do Medellin spełnić kolejne swoje marzenie. Oficjalnie zamieszkać w Kolumbii. Chociaż na moment. Gracias. Pan mi właśnie powiedział, że jestem piękna. No i to się tak w Kolumbii słyszy na każdym kroku. Tam te chatki biedne. No jakby tam był kościół na dole. No. Kościół w bloku. O, tu teraz w przejściu jest taka rzeczka i chłopaki sobie wiecznie myją motory i samochody tutaj. Zobaczymy, czy teraz też... Chyba też, bo już jest mokro. No, myją. Zbliżamy do mojego, nazwam go przyjacielem, sprzedawczyka, kupuję od niego owoce i warzywa. Jest tam. No. Teraz wam pokażę, jak wygląda jego park. Mój ulubiony sklep. Wczoraj dostałam od niego mango, takie ogromne, w prezencie. 2 limonki. Innym razem inny owoc. Hola, amigo. Buenas, ¿cómo estás? ¿También? Ah, claro, me encanta. Sí. Sí, A usted que es lo que no le encanta. gracias. Okej, a dzisiaj dostałam ananasa. To cała żółta od niego. A niepotrzebnego wzięłam. Nie mam chusteczek, ale mi się wytrę potem. Ale dobry. Mega. Pokój zarezerwowałam, będąc po drugiej stronie kraju. Totalnie w ciemno. Właścicielkę zapytałam tylko o jedno. Czy okolica jest bezpieczna? To było dla mnie najważniejsze kryterium. Reszta była drugorzędna. I szczerze, kupowanie kota w worku w tym przypadku nie okazało się najlepszym pomysłem. No i to już jest powoli widoczek na Medellin. Okolica była bezpieczna, to fakt. Ludzie życzliwi i mili. Ale było tam zdecydowanie za dużo chaosu. I śmieci. I daleko wszędzie. Tu pani sprzedaje jakieś kosmetyki, małe drobiazgi. Nie musisz jechać do miasta. Pan ma mango. Radyjko impreza. Tu zaraz stoisko, na którym często kupuję. Czy ja tu żyję dopiero 10 dni, ale okazuje się, że często kupuję sobie słodkie ich wyroby kolumbijskie naturalne, bo właśnie są naturalne. Staram się nie jeść słodyczy takich sztucznych, to sobie kupuję takie. A Jezus, teraz mi się klei ręka. Hola, buenas. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, gracias. ¿Cómo? ¿Cuándo me vas a enseñar tu idioma de Colombia? ¿Polaco? ¿Quieres hablar polaco? Sí, porque yo tengo pasaporte y me gustaría Sí. en el futuro. Allá Polonia es muy bonita. Sí, cámara, Cámara, sí, cámara. para entrevistar. Sí, todo Colombia, porque me encanta Colombia. Ok, Colombia es gracias. hermosa. Hermosa. Chao. Chao, que te vaya bien. A, to sobie ktoś w okienku sprzedaje kremy de mango. Możesz sobie kupić, zawołać i ci zrobią krem z mango. Cieszę się, że nie jestem kobietą z przerośniętym ego, bo przynajmniej chodzę, uśmiecham się do wszystkich. Mam około pełno znajomych. Tu dostanę ananas, tu mango, tu banana, tu jakąś zniżkę, tu
Tu po prostu uśmiech od kogoś to jest super, to jest właśnie wymiana energii. To co wysyłasz, wraca do ciebie. Jesteś wredna dla ludzi, to oni potem wbijają ci to sami, bo ludzie są jak lustra. Super. Ten jakiś sklep z ubraniami. Tu się na razie mało dzieje, jak będę wracać, to będzie coraz więcej ludzi i stoiski wszystkiego. W ogóle ciekawostka. No i nie muszę płacić za te stoiska tutaj. Przynajmniej jak rozmawiałam z jedną panią, która teraz sprzedaje ubrania, mówiła, że nie płaci nic. Składa namiot, sprzedaje. Sposobem dochodzimy do metra, przekupić, doładować kartę na przejazdy. A oto moja ulubiona część całej podróży. Jednak dom, nawet ten tymczasowy, to dla mnie coś więcej niż tylko bezpieczeństwo. Musi być też czysty i praktyczny, przynajmniej dla mnie. I wtedy, jak ze sprawą magicznej różdżki, pojawiła się na moim ciele alergia na koty. I z godziny na godzinę musiałam zmienić mieszkanie. Rano opuszczając je, nie wiedziałam, że był to mój ostatni poranek. Jak wrócę, to tylko po to, żeby spakować rzeczy. Kiedyś zostawałam w relacjach i miejscach, w których było mi źle. Dziś pakuję walizkę i idę dalej. Tego samego dnia, w którym powstał ten film, wylądowałam po drugiej stronie Medellin. Zaraz pokażę Wam, gdzie jestem teraz, jak znalazłam to mieszkanie, ile kosztuje i dlaczego tym razem poczułam, okej, tutaj mogę zostać. Przyleciałam do Kolumbii, nie znając kompletnie nikogo. Nie miałam tutaj żadnych znajomości, a w sumie bez najmniejszego problemu udało mi się ogarnąć mieszkanie. Zapraszam na mały tour. Moja ulubiona część mieszkania, balkon z nieziemskim widokiem na Medellin. To są domki, takie prywatne. I tu jest takie miasto. Jest 15 piętro, więc widok jest nieziemski. Na szczęście jest taka otwarta przestrzeń. Przed nami nie ma żadnego bloku, nic nie zasłania. Także tak sobie podziwiam Medellin każdej porze dnia i nocy. Kocham patrzeć na to miasto. Podoba mi się bardzo. Jest otwarta przestrzeń, czuję się taką wolność. Ja jestem człowiekiem, który kocha wolność, więc tutaj mi się mega podoba. Tu mamy na dole basen. Mamy to jest osiedle strzeżone, prywatne. Jest na wejściu kamera, która sprawdza Twoją twarz. Baseny mamy dwa, tutaj jest jeden i tam potem jest drugi za budynkiem. I jeszcze jest siłownia. Może ją pokażę też, chociaż nic szczególnego. Mój pokój. Tu za dużo nie mam. Łóżko duże. Cieszę się z niego. Widok na Medellin. Co jest super. Minimalizm. I dobrze. Nie mam chaosu tutaj. Teraz kwestie bardziej praktyczne. Za ten pokój płacę 800 000 pesos, czyli na polskie wychodzi około 750 zł, coś takiego. Kaucja kosztowała mnie 100 000 pesos, czyli około 90 zł. Ładne warunki, naprawdę, bo tutaj w Kolumbii w różnych warunkach ludzie mieszkają. No niektórzy mają ekstremalnie pięknie, luksusowo, niektórzy mają bardzo brzydko. To jest tak średnio. Okolica jest bezpieczna. Jak znalazłam to mieszkanie? Jest kilka stron internetowych, na których ludzie wystawiają ogłoszenia. Ja skorzystałam ze strony internetowej o nazwie Facebook. Weszłam na Marketplace, to chyba się nazywa, tak? No i wpisałam Medellin pokój. Pokój można tutaj praktycznie dostać z dnia na dzień. Ta dziewczyna, z którą mieszkam, ona
jakby bardzo dużo osób się odezwało do niej z prośbą, chęcią wynajęcia tego pokoju. Ale ja wygrałam dlatego, że ja nie jestem Kolumbijką, jestem obcokrajowcem. Nie chodzi o to, że z Kolumbijkami jest coś nie tak. Ona po prostu miała gdzieś tam jakieś marzenie, pragnienie poznać dziewczynę z obcego kraju, extranjeros się to mówi tutaj, tak? Albo gringos. No i ja, można powiedzieć, trochę spadłam jej z nieba. Lokalizacja jest mega super, bo tak jak mówiłam, jest bezpiecznie, a dwa, jak się wychodzi zaraz tutaj z tej portierni, to nie wiem ile to może być, 10 metrów niżej, teraz dosłownie przy drzwiach jest przystanek autobusowy, więc jak chcę jechać do miasta, do centrum, gdziekolwiek, to idę na ten autobus, czyli to są jakieś 3 minuty, jak puszczę tutaj mieszkanie. I on mnie zawozi na stację metra i tam przesiadam się po prostu na metro. Czy jakieś ryzyko jest tutaj przy wynajmowaniu tych mieszkań? To nie wiem, ja się z tym nie spotkałam. Wynajmowałam, tak jak powiedziałam, 2 pokoje i w obydwu było wszystko ok. Miałam złe doświadczenia z mieszkaniami, ale to były mieszkania czy pokoje, które wynajmowałam w Berlinie i to było od Polaków. Podejrzewam, że tak jak w każdym kraju będą skamy i trzeba uważać na pewno na wysyłanie pieniędzy nieznajomym. Ja na pewno bym tego nie zrobiła. Jeśli ktoś by mi powiedział, ok, a możesz mieć ten pokój, ale musisz mi przelać, nie wiem, tam 1 czynsz albo czynsz plus coś tam, nie zrobiłabym tego na pewno. Mogę się spotkać face to face i porozmawiać, najlepiej wpłacić coś, jak tu już wjadę z rzeczami. I tu z Lady tak było, że najpierw wjechałam z rzeczami i po 2-3 dniach jakoś tak było, zapłaciłam jej za miesiąc z góry i tą kaucję, ale ja bym na pewno nie robiła tak, że z góry płacę jakieś pieniądze, nie. I kontakt oczywiście z większością osób był po hiszpańsku. Nie spotkałam wielu Kolumbijczyków, którzy mówią po angielsku, większość mówi tylko po hiszpańsku. Oczywiście są tacy, którzy mówią po angielsku, ale jest ich dużo mniej. Warunki w pokojach niektórych były straszne, naprawdę straszne, a kwoty, jakie widziałam, no to było tak 300, 400, 500, no i w górę, tak, ale tak od 300 coś było takie minimum za pokój. Ale one były obskurne, straszne były, ja nie dałabym rady w nich zamieszkać. A tak za pokój najwięcej, no to tak widziałam około 1000, nie wiem, 1150 zł, coś takiego najwięcej widziałam. Mój nie jest najdroższy, jest tak jak mówiłam, około średniej. Ale tych takich turbo pięknych i drogich nie jest dużo. Bardzo dużo jest takich właśnie trochę gorszych, brzydszych. A niektóre są tak obskurne, że no, niektóre są straszne. Ja potrzebuję, żeby moje środowisko było no, dość ładne, bo to bardzo wpływa mocno na mental. Kiedyś, jak byłam chora, to tak mocno mi nie zależało na tym, ale teraz jak jestem zdrowa, tu wysprzątałam, to też lubię mieć wokół siebie było ładnie. Teraz jest taka pora, już jest po golden hour, ale już będą się powoli zapalać światełka. Medellin. I potem jeszcze Wam pokażę nocą, jak to jest pięknie. Tutaj te domki z blachą. Ostatnio byłam na wolontariacie. Tam był taki właśnie dach z blachy i jak zaczął padać deszcz, to tam nic nie było słychać, straszne to. Nic nie było słychać. Więc myślę, że u tych ludzi jest tak samo. Od godziny 7, no co ja mówię, 1:32 tu w tych domach jest bardzo dużo kur, kogutów i one pieją i no ja muszę spać z korkami. Teraz kury są cicho. Nie słychać ich za bardzo. Może już poszły spać, żeby się obudzić o 1:30 ich nie słychać.
co jest Medellin jest bardzo głośno i czy tutaj tak jak mieszkam, czy wcześniej mieszkałam w tamtym mieszkaniu, albo byłam w jakichś hostelach, to było bardzo głośno. Ja miałam bardzo duże problemy ze spaniem i miałam zawsze w stoperach spać. Nie ma innej opcji. Jest Medellin głośny, muzyka z każdej strony, kury i koguty wszędzie. Najśmieszniejsze co są, jak spotykam konie na wolności. Tutaj też niedawno spotkałam niby takie osiedle, a był koń na wolności. No, Medellin jest bardzo głośny. Tutaj na dole też w tych domkach sobie ludzie włączą muzykę i się nie przejmują. Tu w tych blokach raczej starają się, jeśli słuchają, to cicho, ale tu w tych domkach na dole mocno, no jest głośno. No to teraz zobaczmy widok nocą. Miazga, co? Besos. Po hiszpańsku besos.